Zapraszam na kocią szkatułkę. Bywa czasem tak, że serwetka jest taka piękna, że nie wiadomo co zrobić, żeby jej nie zepsuć. Bo wiecie, zawsze człowieka korci, żeby coś ekstra dodać. Szablonik, pieczątkę, kokardkę, bardzo trudno się powstrzymać. Wiecie o co chodzi. Wydaje mi się, że w tym wypadku byłam twarda. A zresztą sami ocencie. Zapraszam na proste pudełeczko z kociakiem i serwetkę przyklejaną metodą na żelazko. Pudełeczko o wymiarach 16 na 16 cm znakomicie pasuje pod każdą serwetkę. Pokrywam jeden raz farbą akrylową, nawet zamalowuję zawiasy, cieniutko, to nie przeszkadza. Jeżeli jedno krycie wygląda średnio, można przemalować wszystko drugi raz. A to jest Hobby Glue, mój ulubiony klej do klejenia metodą na żelazko. Klejem pokrywamy powierzchnię pod serwetką. Niezbyt cienko i w miarę możliwości równomiernie. Zostawiamy pudełeczko do wyschnięcia, a gdy już jest suche, wygląda tak sobie. Tym się nie martwimy, za chwilę do tej powierzchni przepięknie przyprasujemy serwetkę. Na tym etapie z serwetki wycinam kwadrat. Jeżeli będzie za duży, nic nie szkodzi, poradzę sobie z tym później, czyli po przeprasowaniu serwetki. Bardzo ważne, serwetkę rozwarstwiamy. Potrzebna nam jest jej tylko jedna górna część. Będę prasowała przez papier do pieczenia. Ja mam turystyczne żelazko, ale takie normalne do dziennego prasowania jest ok. Ustawiamy bez pary na 2 kropki, czyli na średnią ciepłotę. Na filmie czas leci szybko, ale moje prasowanie zabrało mi około minuty. Żelazko dociskam i staram się dokładnie przyprasować wszystkie brzegi serwetki. Wygląda na to, że kot trzyma się świetnie. Teraz papierem ściernym, drobnym 240 obszlifuję niepotrzebne części serwetki. Etap trzeci, najważniejszy. Lakier akrylowy, pędzel i talerzyk plastikowy. Na tym etapie nie możemy serwetki pomalować lakierem. Teraz możemy ją tylko postraszyć lakierem. Już mówię o co chodzi. Na pędzlu musi być bardzo mało lakieru. Zamaszystymi ruchami szybciutko przelatujemy serwetkę, czyli straszymy ją lakierem. Jeżeli lakieru będzie za dużo, mogą nam powstawać bąble. Mamy serwetkę tylko postraszyć lakierem, czyli ją utwardzić. To bardzo ważne, nie można przedobrzyć z lakierem. Za dużo lakieru równa się bąbel. A podczas takiego pierwszego postraszenia tylko ją utwardzimy i wszystko będzie ok. Teraz mogę kociaka wysuszyć i w następnym etapie normalnie grubo wszystko zalakierować. Wieczko jest gotowe, mogę zająć się bokami. Jak mówiłam wcześniej, nie chciałam przedobrzyć, więc do ozdoby boków użyję motywu z góry pudełka. Delikatnie strzępię boki, bo tak nie będzie widać, gdzie się serwetka kończy. Pudełko sklejam taśmą malarską, żeby nie otworzyło mi się w czasie klejenia. Jak widzicie, jadę klejem po wszystkim. Wzór ma pokrywać cały bok, więc zarówno wieczko, jak i denko. Oczywiście, że pudełeczko mi się odrobinę przy tej operacji sklei, ale co z tego? Gdy wszystko jest suche, po prostu przecinam nożykiem i tada, wszystko wygląda znakomicie. A nawet jeśli gdzieś niechcąco odlepi się farba, to po prostu zamaluję na biało i będzie wyglądało dobrze. W identyczny sposób ozdabiam boki pudełeczka. Zużyłam 2 serwetki z kotem i tego wzoru w kratkę jest troszkę za mało, ale mi to nie przeszkadza i niech już tak zostanie. Jak to babcia mówiła, nieważne co się w życiu robi, ważne, żeby to robić porządnie. Więc otwieram pudełko, bo w środku jakiś mały sympatyczny bajer musi być. Wewnątrz doniczka z kwiatkiem oraz niebieska kratka, żeby wszystko do siebie dobrze pasowało. Kwiatuszki przed przyklejeniem troszeczkę postrzępiłam na brzegach. Wydaje mi się, że teraz wyglądają ładniej i naturalniej. Teraz mogę pudełeczko wysuszyć, a następnie całe dokładnie zalakierować. Używam lakieru matowego akrylowego. Lubię do pudełeczek dodawać nóżki, wtedy praca wygląda naprawdę elegancko. Oryginalny kolor mi zupełnie nie pasuje, więc farbą akrylową przemalowuję najpierw na kolor biały, a potem na taki szaro-błękitny. Ostatnim elementem są literki oraz serduszko. Tradycyjnie trochę farb pomieszałam, żeby kolor pasował jak najlepiej. Do przyklejenia literek użyję Heavy Body Gel. Jest przeźroczysty, matowy i świetnie trzyma. Jego plusem jest to, że po przyklejeniu literki jeszcze przez kilka chwil mogę ją dowolnie przesuwać.
Pudełeczko pomalowane jest lakierem matowym, ale żeby wszystko wyglądało naprawdę elegancko, dodam trochę błysku. To jest błyszczący lakier 3D, pokryję nim literki oraz serduszko. Z lakierem nie można przesadzić, bo nam spłynie z literki. Ja nakładam preparat na środek, a następnie rozprowadzam do brzegu za pomocą wykałaczki. Patent prosty, ale działa. Jeżeli zdobicie pierniczki, to wiecie, o co chodzi, dokładnie w ten sam sposób. Literki wysychają i jeszcze przykleję nóżki i ostatecznie pudełeczko będzie wyglądało tak. Tradycyjnie listę produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.